Wieczorem pociąg gdzieś wjeżdża. Zobaczyłem to światło, szpaler SS-manów, dachy baraków, z boku dwa ogromne, czerwone, takie z cegły kominy i z nich bucha płomień na kilka metrów. Smród niesamowity, nie ma czym oddychać. Jeszcze nie wiedziałem, że to są krematoria. Mój ojciec poszedł do powstańców. No a ja za ojcem. Z tym, że mnie pogonili, prawda, powiedzieli, przyjdź synu za 3 lata, prawda, ale trzeba było przenosić dużo sprzętu z tego Antonina do bazy naszej, prawda. I kiedy już wyszedłem z tej naszej bazy i że idę do domu, to wrzasnął na mnie ktoś, mały, chodź no tu. Trzeba było nosić. No i tak zostałem. Coraz bardziej nasilała się akcja niemieckiego lotnictwa i artylerii, która bombardowała miasto. Coraz więcej pożarów, żadnych wieści, co dalej. Kończy się amunicja, ta zdobyta, prawda? I wreszcie Gustaw decyduje, że trzeba opuścić Ochotę. Dołączyć do pułkownika Grzmały tu, właśnie w Lasach Hojności. Jedna z pierwszych też decyzji było, ranni smarkacze zostają. No smarkacz został. Wieczorem ciemno było, padał deszcz, czerwone niebo. Deszcz był czarny, od sadzy. Grupka powstańców, bo nie zebrali się całą kompanią w jednym miejscu, tylko w kilku okolicznych domach, żeby potem razem wyruszyć. Na podwórku naszego domu właśnie była taka 10 pewno, mniej więcej powstańców, między innymi mój ojciec. Nagle cisza, szepty, pożegnania, króciutkie to, żadnej sensacji, no i niezwykle ponury nastrój i jeszcze w tych straszna pogoda była do tego. No i odeszli. Przez przejścia między parkanami, prawda, tych poszczególnych posesji, grupka odeszła. A my, moja mama i ja, do piwnic. No wiadomo, przyjdą. Nie ma gdzie uciec. I widno się robi, jeszcze cicho, potem zaczyna się już gdzie strzelanina jakaś, prawda, poza domem, a piwnice były, przejścia między domami były poprzebijane w piwnicach. Nie trzeba było wychodzić na zewnątrz, tylko piwnicami może się przechodziło, prawda. I wtedy gdzieś tak około godziny, pewno już tak było, no 10 może gdzieś, szmer po piwnicach idzie. Już są pod 11. To znaczy na końcu ulicy. Już są pod 9. Już są pod 7. A potem już słychać wrzaski, słychać strzały, wreszcie na schodach do piwnicy ryk też wychodzi, tam, prawda, tutaj, no i wychodzimy na lufy. Wyciąganie, szarpanie, bicie,
na ulicę, rewizja, pod ścianę. Nie zgubić się, tylko z matką się nie zgubić. No, nie będą strzelać, pędzą nas gdzieś. Wszystkich mieszkańców, tłum cały maszeruje. Prowadzili nas na ten taki plac targowy Zieleniak. To był duży plac targowy, na który przyjeżdżali przed wojną i w czasie okupacji rolnicy spod miasta z towarami. Tam Niemcy właśnie zorganizowali taki pierwszy punkt taki zbiorczy dla ludności cywilnej Warszawy. Ja tam byłem z mamą parę godzin tylko, 2, może 3, a tam już koczowali ludzie po 2-3 dni. Potem tylko słyszałem, że tam bo tam tłum dosłownie był i w tym tłumie chodziły ciągle gromady tych pijanych, prawda, ronowców. Wyciągali młode kobiety, rabowali, kradli, co chcieli, bili, wyciągali młodsze kobiety, prowadzili do szkoły, która jest obok, tam się odbywały orgie, mordy. A my dosłownie zostaliśmy zapędzeni na ten Zieleniak, ale zaraz kazali formować jakąś kolumnę i marsz na Dworzec Zachodni. Pociąg elektryczny, Pruszków, znowu ogromna, pusta, śmierdząca hala fabryczna, z której Niemcy wywieźli już wszystko, co było do wywiezienia. Tylko koczował znowu tłum tych już wypędzonych warszawiaków. Dosłownie chyba, nie wiem, może godzinę, może mniej, znowu były wrzaski, że trzeba wychodzić. Już są podstawiony towarowy pociąg. Ładować się do tego pociągu. Popychają znowu, bo też Niemcy wpychają ile się da nas wypchnąć z tego pociągu. Znowu strach tylko, żeby się nie pogubić, prawda, ani na chwilę z mamą. Zasunęły się drzwi, jedziemy. Cała noc. Widno wreszcie, piękna pogoda, upał. Zamknięty wagon, upchany ludźmi. Nie ma żadnej toalety. Sika się pod siebie, no bo nie ma wyjścia. Płacz, przeklinają, smród coraz większy. I jedziemy te 300 kilometrów całą dobę. I wreszcie wieczorem pociąg gdzieś wjeżdża. Przejeżdża pod jakąś bramą, potem staje, otwierają się te drzwi, światło reflektorów prosto w nas i wrzaski, prawda, po polsku i po niemiecku. Wysiadać, szybko wysiadać, prawda, tu. I jacyś ludzie w pasiastych ubraniach, nie wiedziałem w pierwszej chwili, kto to jest, że to są więźniowie. Niemcy spędzili grupę więźniów, mężczyzn, żeby po prostu szybciej opróżnić ten pociąg, prawda. Skakało się w dół z tego wagonu na pobocze, prawda, bo peronu tam żadnego przecież nie było. I tak tylko na moment, jak stanąłem w drzwiach, to zobaczyłem te światło, szpaler SS-manów, dachy baraków, jakichś budynków parterowych, takich słabo oświetlonych. Z boku, noc to była przecież, z boku 2 ogromne, czerwone, takie z cegły kominy i z nich bucha płomień na kilka metrów. Smród niesamowity, nie ma czym oddychać. Jeszcze nie wiedziałem, że to są krematoria.
To dopiero następnego dnia się dowiedziałem. I gdzie jestem?